Britney urodziła się w McComb w stanie Mississippi. Następnie przeprowadziła się do Kentwood w Luizjanie. Matka Britney była nauczycielką, zaraz po urodzeniu córki wróciła na studia. Natomiast ojciec był lokalnym biznesmenem. Między innymi właścicielem siłowni, a potem firmy budowlanej. Jednak nie od razu miała miejsce taka sielanka. Małżeństwo Spearsów zaliczało swój pierwszy kryzys zaraz po narodzinach starszego brata Britney, Briana. Ojciec Britney był wtedy spawaczem w rafineriach, często wyjeżdżał i nadużywał alkoholu. Według Lynn Spears, czyli matki Britney, Jamie zaczął pić w 1977 roku. W związku z tym mama Britney chciała się z nim rozwieść. Kobieta bardzo długo znosiła alkoholizm męża. Rodzice matki Britney namówili kobietę do powrotu do ojca piosenkarki, czyli do Jamie'ego. Po tym powrocie z Spearsom zaczęło się wieść lepiej, jednak powrót dwojga małżonków do siebie oraz lepsza sytuacja finansowa nie zażegnały choroby alkoholowej ojca Britney. Istnieje wiele świadków, którzy wiedzieli i widzieli, że Jamie pije i jest agresywny po alkoholu. Britney wspominała, że bała się jeździć z ojcem samochodem, ponieważ często mówił sam do siebie. Kiedy piosenkarka miała 5 lat, ojciec próbował odjechać z nią samochodem pod wpływem alkoholu. Matka Britney chciała odejść, jednak obawiała się agresji ze strony swojego męża. Britney wspomina swoje dzieciństwo jako czas przepełniony marzeniami oraz poczuciem, że chce osiągnąć coś wielkiego. Śpiew stał się dla niej formą ekspresji. Muzyka była dla niej odskocznią od problemów rodzinnych i małomiasteczkowej monotonii. Od jakich przykrych wydarzeń Britney chciała uciekać w dzieciństwie? Jak wspomniałam wcześniej, jej rodzinie powodziło się, jednak ojciec miał problemy z alkoholem, a matka była tak nieobecna emocjonalnie. Dystans pomiędzy piosenkarką a jej matką da się też zauważyć nawet podczas kurateli. Kiedy matka Britney zeznawała w sądzie na temat trudnej sytuacji Britney podczas właśnie sprawowania opieki przez jej ojca, to okazało się, że tak naprawdę jej matka ma bardzo małą wiedzę na temat tego, co działo się z jej córką przez 13 lat. Ojciec Britney był bardzo surowy wobec jej starszego brata. W rodzinie Britney w ogóle istniał wzorzec takiego silnego mężczyzny. Ojciec Britney wymagał od syna wysokich osiągnięć w sporcie, pomimo tego, że Brian, starszy brat Britney, nie miał predyspozycji do sportu. Poza tym w dzieciństwie uległ poważnemu wypadkowi na kładzie, który spowodował, że Brian miał jeszcze większe problemy ze swoim ciałem. W swoich wspomnieniach piosenkarka pisze o tym, że w jej rodzinie istniało wiele problemów, na przykład przemocowy dziadek, babcie, które cierpiały na depresję, w tym jedna popełniła samobójstwo. Na szczególną uwagę zasługuje jej babcia Jean, której synek zmarł w 3. dniu swojego życia. Po tym wydarzeniu Jean została wysłana przez swojego męża do szpitala psychiatrycznego. Powracała tam kilkakrotnie. 8 lat później popełniła samobójstwo na grobie swojego dziecka. Dziadek Britney, June, był surowym ojcem, który wpajał dyscyplinę swojemu synowi. Bardzo dużo od niego wymagał. Dla samej Britney był dobrym dziadkiem, ale jak twierdzi piosenkarka, to dlatego, że na starość po prostu złagodniał. Niestety rygor został przekazany z pokolenia na pokolenie. Ojciec Britney był bardzo surowy dla jej brata Briana. Z tego powodu chłopak bardzo cierpiał. Jako nastolatek zaczął eksperymentować z alkoholem. Jednak jako dziecko Britney doświadczyła też ciepła rodzinnego domu. Wychowała się w okolicy, gdzie mieszkało dużo członków jej rodziny. Kentwood było miasteczkiem, gdzie wszyscy się znali. Piosenkarka zdążyła poznać swoją prababcię. Mieszkała też blisko kuzynek, z którymi zawarła bliskie przyjaźnie. Razem jeździła na zajęcia z gimnastyki, śpiewu i tańca, które sama uwielbiała. Pomimo tego, że rodzina piosenkarki zmagała się z problemem alkoholowym ojca, to sama Britney określa swój dom rodzinny jako przytulny, gdzie, jak się okazuje, wiele dzieci chętnie spędzało wolny czas. Tak mijało dzieciństwo Britney.
około 10 roku życia zaczęła wyjeżdżać na różnego rodzaju konkursy. Britney starała się być oryginalna, jeżeli chodzi o występy sceniczne, też dobierała sobie różne stroje i wymyślała układy. Jednak przede wszystkim zachwycał jej głos, czyli taki bardzo niski, głęboki. Jest to nieco inny głos niż ten, który możemy usłyszeć teraz. Jak się okazało po latach, po prostu Britney miała wyćwiczony ten taki komercjalny głos. Na taki wysoki, taki bardziej dziecinny, infantylny. Natomiast rzeczywiście ten naturalny głos Britney był właśnie taki niski i głęboki. Na jakiś czas Britney przestała wyjeżdżać na te konkursy, ponieważ urodziła się jej siostra Lynn. Jednak przed narodzinami młodszej siostry rodzice postanowili zawieźć córkę do Atlanty na przesłuchanie do klubu Myszki Miki. Na castingu Britney zachwyciła jury swoim głosem. Aby dostać się do klubu, musiała skłamać, że jest starsza. Jednak organizatorzy nie dali się nabrać. Niestety Spears nie dostała się do klubu, ale usłyszała, że ma talent i może spróbować, jak będzie starsza. Sam wyjazd przyniósł jej jeszcze jedną korzyść. Na wyjeździe Matt Casella, który prowadził casting do klubu, dał mamie Britney namiary do menadżerki Nancy Carson. Nancy po przesłuchaniu nagrania Britney zaprosiła obie dziewczyny, obie panie, czyli matkę i Britney do Nowego Jorku. I rzeczywiście jakiś czas później Britney wyjechała z matką do Nowego Jorku, tam brała udział w przesłuchaniach, ale też dostała propozycję pracy w musicalu Ruthless. Była dublerką odtwórczyni jednej z głównych ról. Drugą dublerką była Natalie Portman. Przez wiele lat kontynuowała swoją znajomość z artystką. Britney spędzała całe dnie w teatrze, musiała być na próbach, a wieczorami była w gotowości na wypadek, gdyby aktorka, którą zastępuje, zachorowała. Z czasem odtwórczyni głównej roli zrezygnowała z musicalu, co wiązało się z tym, że Britney cały czas grała na scenie. A jednak nadmiar obowiązków oraz tęsknota za domem sprawiły, że Spears wróciła do swojego rodzinnego miasteczka. Jak sama przyznaje, obowiązki ją przerosły. Britney wystąpiła po raz drugi na castingu do klubu Myszki Miki. Tym razem dostała się do programu. Tam współpracowała z Justinem Timberlake'em, Christiną Aguilera oraz Ryanem Goslingiem. Podczas swojej kariery Ryana spotkała jeszcze raz i było to przesłuchanie do filmu Pamiętnik. Jednak po pewnym czasie kariera w klubie Myszki Miki zakończyła się, a piosenkarka wróciła do Kentwood. Tam Britney prowadziła życie nastolatki, dorabiała w barze z owocami morza. Poznawała wielu chłopaków, jak sama się określiła, była kochliwa. Szybko zaczęła palić papierosy i kiedy jej matka to odkryła, wybuchła awantura. Stało się to w samochodzie, omal nie doszło do wypadku. W wyniku szarpaniny pomiędzy Britney a jej mamą, pojazd, który prowadziła wtedy 13-letnia Britney, uderzył w słup telefoniczny. W tym zwykłym życiu nastolatki Britney wciąż brakowało występów na scenie. Spears chciała wrócić do śpiewania. W tym czasie jej matka miała ciągły kontakt z prawnikiem, który doradzał im, jakie decyzje podejmować. W końcu Britney wraz z przyjaciółką rodziny, Felicią, pojechała do Nowego Jorku na kolejne przesłuchanie. Rodzice Britney nie mogli z nią pojechać. Ojciec, wiadomo, był zajęty, prowadził swoje interesy, natomiast matka zajmowała się młodszą córką. Britney poznała tam Clive'a Caldera. Po przesłuchaniu, gdzie Britney zaśpiewała piosenkę I Have Nothing Whitney Houston, podpisała umowę ze studiem nagraniowym. Podczas pobytu w Nowym Jorku Britney poznała wielu agentów. Jednak postanowiła kontynuować współpracę z producentem Maxem Martinem. Wyjechała do Szwecji, gdzie intensywnie nagrywała piosenki, w tym jedną z pierwszych jej hitów Baby One More Time. W pierwszych wspomnieniach Britney mówi o tym, że na castingi ubierała się dość dziewczęco. Szpilki i spódniczki. Podczas niektórych spotkań nie było przy niej opiekuna, pomimo tego, że była niepełnoletnia. Być może chciała podkreślić, że od najmłodszych lat była narażona na niebezpieczeństwo ze strony starszych od niej ludzi. Po nagraniu singla Baby One More Time Britney wyruszyła w trasę koncertową z zespołem NSYNC. Piosenka bardzo szybko odniosła sukces i znalazła się na pierwszych miejscach list przebojów.
Współpraca z tym zespołem, gdzie śpiewał Justin Timberlake, spowodowała, że Spears zakochała się w swoim koledze z trasy koncertowej. Między dwojgiem narodziło się uczucie, choć jak twierdzi Britney, była w nim po prostu głupio zakochana. Wtedy bardzo do siebie pasowali. Britney zaczęła też karierę solową, dużo podróżowała, poznawała wiele gwiazd. Jak wspomina w swojej biografii, była w tym wszystkim bardzo oszołomiona. Jedna z nielicznych rzeczy, które jej przeszkadzały, to niekomfortowe pytanie dotyczące jej ciała. Czuła, że jest przedmiotem w oczach innych. Nie podobało się jej to, jak niektórzy na nią patrzą, szczególnie chodzi tutaj o mężczyzn. Britney wspominała o wywiadzie i sesji zdjęciowej przeprowadzonej w jej domu. Kiedy była nastolatką, zaproponowano jej wywiad i sesję. Britney pojawiła się na zdjęciach w samej górze od bielizny i spódniczce. Była wtedy nastolatką. Jej mama, która była świadkiem wywiadu, czuła niepokój, jednak nie zareagowała zbyt stanowczo. Britney prowadziła intensywne życie zawodowe, jak i towarzyskie. Niestety, zbliżając się do 20 roku życia, zaczęła brać Prozac, czyli lek na depresję. W 2001 roku Britney wystąpiła na 3 bardzo dużych koncertach. Był to finał Super Bowl, gala MTV i 30-lecie kariery Michaela Jacksona. Przygotowania do każdego z nich były bardzo obciążające. Podczas gali MTV Britney tańczyła z wężem. Wąż podobno podczas występu zaczął syczeć i wyginać się w jej stronę. Najprawdopodobniej zwierzę po prostu wystraszyło się hałasu na scenie. I myślę, że to wspomnienie i ta sytuacja pokazuje, na jakie niebezpieczeństwa była narażona Britney, na jaki stres była narażona i między innymi też po części oddaje to, jaka adrenalina, jakie emocje mogą towarzyszyć osobom, które są po prostu w trasie, które są obciążone pracą na scenie. Jak wspominała sama piosenkarka, na każdym z występów towarzyszyła jej bardzo duża adrenalina. Trudno było jej odejść w ogóle od tego stanu. Przypomnijmy, że była też osobą bardzo młodą. Podobnie było z rolami w filmie. W marcu 2001 roku Britney wystąpiła w filmie dla nastolatek Crossroads – Dogonić marzenia. Wcieliła się w rolę Lucy, która szuka swojej matki. Postać, którą grała Britney, była niedojrzała i nieco dziecinna. Podobno Spears tak bardzo się wczuła w postać Lucy, że zaczęła się zachowywać jak bohaterka filmu. Na zmianę zachowania zwrócili uwagę jej bliscy. Kiedy Britney zrozumiała, jak źle wpływa na nią gra w filmach, odmówiła zagrania w musicalu Chicago. Jak wspomniałam wcześniej, na początku lat 2000 Britney była związana ze swoim przyjacielem z dzieciństwa, Justinem. Para miała własny dom z basenem. Spotykali się tam od czasu do czasu. Britney wraz z Justinem byli taką power couple tamtych czasów. Razem chodzili na gale i byli rozchwytywani przez reporterów. No i oczywiście z tamtego okresu też pochodzi słynny jeansowy strój Britney i Justina, który jest często powielany na różnych imprezach podczas Halloween. Niestety ich związek mierzył się też z wieloma problemami. Ciągła uwaga reporterów doprowadziła do tego, że na jaw wychodziły zdrady Timberlake'a. Podobno zdradzał ją z tancerkami zespołu. Spears postanowiła zignorować ten temat i milczeć. Jednak największy skandal z czasów ich związku to usunięcie dziecka. Ta sprawa wyszła tak naprawdę wtedy, kiedy Britney wydała swoją książkę. Wiele portali internetowych, wiele gazet plotkarskich pisało na ten temat i rzeczywiście sprawa jest poważna. Cały zabieg miał miejsce w domu, bez pomocy lekarza. Piosenkarka nie dostała żadnej pomocy medycznej, a Justin postanowił wspierać partnerkę, grając jej na gitarze. Ponoć Britney chciała urodzić to dziecko, jednak Justin nie był na to gotowy. Obydwoje chcieli uniknąć zainteresowania reporterów i postanowili nie zgłaszać się z tym problemem do szpitala. Ten toksyczny związek Britney i Justina nie miał happy endu. Podobno Justin zostawił Britney wiadomość o tym, że z nią zrywa, wtedy kiedy ona kręciła teledysk do piosenki Overprotected. Załamana Britney popadła w depresję i postanowiła wrócić do rodzinnego domu, który kupiła w ogóle swoim rodzicom za zarobione pieniądze. Jednak Britney nawet tam nie mogła się odnaleźć. Czuła, że nie pasuje do tego towarzystwa. Poza tym jej rodzina zaczęła się zachowywać w taki niezrozumiały dla niej sposób. Jej siostra była notorycznie rozpieszczana przez matkę. Jamie Lynn nie czuła też żadnej wdzięczności do siostry. Czytając książkę Britney, ma się wrażenie, że artystka czuła się w tym czasie wykorzystywana.
Jej rodzina żyła na wysokim standardzie za jej pieniądze. Justin wykorzystywał ją do zrobienia kariery, natomiast producenci nie chcieli się zgodzić na przerwanie trasy koncertowej, pomimo tego, że artystka zmagała się z depresją. Po kilku miesiącach spadło na nią kolejne nieszczęście. Justin nagrał piosenkę Cry Me a River, gdzie w teledysku występuje podobna do niej dziewczyna, która go zdradza. Teledysk bardzo podziałał na opinię publiczną. Niestety piosenkarka była opisywana bardzo obraźliwymi epitetami. Prasa była wobec niej surowa i bardzo wulgarna. Natomiast Justin był uznany za pokrzywdzonego i uchodziły mu płazem wszystkie zdrady i randki po zerwaniu. Tak naprawdę nigdy publicznie nie stanął w jej obronie. Britney czuła się bardzo niesprawiedliwie potraktowana przez Justina, który tak naprawdę przez cały ich związek jej nie szanował. Czas po rozstaniu był dla niej bardzo ciężki. Britney twierdzi, że cierpiała na fobię społeczną. Podobno nie wychodziła wtedy z mieszkania i unikała rozmowy z ludźmi, bała się opinii innych osób. Z marazmu wyrwało ją spotkanie z Madonną. Madonna zaproponowała jej wspólny występ na gali MTV, który zakończył się legendarnym pocałunkiem. Później obydwie nagrały singiel Me Against the Music. Podczas współpracy z Divą Britney zauważyła, że jest mało asertywna i ma niskie poczucie własnej wartości. Oczywiście Madonna tego nie wykorzystywała, raczej Britney zestawiła swój charakter z zachowaniem Madonny i właśnie doszło do takich wniosków. Prywatnie Britney postanowiła cieszyć się wolnością. Szalała wraz ze znajomymi w Las Vegas i w miastach na zachodnim wybrzeżu. Często piła i paliła skręty. Przyznaje, że zachowywała się wtedy głupio, jednak jej zachowanie wynikało z tego, że wcześniej była cały czas pod czyjąś kontrolą. Tak naprawdę to, co jest ważne, ona od najmłodszych lat ciężko pracowała. Nawet jeżeli nie występowała na scenie, to dorabiała sobie, tak jak po prostu przeciętny dzieciak, tak? Jakiś nastolatek w Stanach Zjednoczonych pracowała właśnie w tym barze, więc tak naprawdę można powiedzieć, że była taką małą dorosłą. A propos kontroli, to Spears opisuje jedną z niepokojących sytuacji, która wydarzyła się podczas pobytu w Nowym Jorku. Podobno pewnego wieczoru jej ojciec wraz z 3 mężczyznami weszli do jej mieszkania i zmusili ją do wywiadu z Diane Sawyer. Britney nie widziała wcześniej pytań, stąd wywiad wyszedł bardzo przejmująco. Natomiast generalnie jakby ten cały wywiad miał służyć właśnie zakończeniu tej całej historii z Justinem. Jak wspomniałam wcześniej, Britney była przepracowana, ale też zagubiona. Czuła się samotna, nie mogła liczyć na wsparcie najbliższej rodziny. Tą sytuację wykorzystał Kevin Federline, tancerz, który okazywał Britney wiele czułości. Piosenkarka czuła się z nim bezpiecznie. On tak naprawdę realizował wszystkie jej potrzeby, był taki na wyciągnięcie ręki. Bardzo szybko stali się parą, jednak ani prasa, ani rodzina nie była przychylna tej znajomości. W tym czasie Britney przechodziła ciąg dalszy swojej psychicznej metamorfozy. Natomiast raczej była to taka pozytywna metamorfoza, ponieważ piosenkarka starała się nad sobą pracować. Starała się walczyć o swoje prawa, a nie tylko grzecznie wykonywać polecenia innych. Poprosiła menadżerów, aby Kevin mógł z nią lecieć w trasę koncertową i tak się stało. Britney bardzo dobrze wspomina ten czas. Oprócz ciężkiej pracy był z nią jej ukochany, który był dla niej oparciem, czekał na nią po koncertach oraz zabierał na imprezy. Pewnego razu Britney postanowiła oświadczyć się swojemu chłopakowi. Kevin odmówił, jednak po pewnym czasie to on sam oświadczył się piosenkarce. Spears i Kevin mieli huczny ślub. Na imprezę po ślubie Brit ubrała dresy z napisem pani Federline. Po uroczystościach Spears postanowiła zrezygnować z trasy koncertowej. Już wcześniej podejrzewała, że po rozstaniu z Justinem miała zbyt krótką przerwę na dojście do siebie. Intensywne życie w trasie koncertowej nie było takim sprzyjającym miejscem dla osoby z załamaniem, z depresją. Po ślubie Britney zaszła w ciążę. Pierwszy urodził się Sean Preston. 3 miesiące po narodzinach syna Britney znów była w ciąży. Piosenkarka w swoich wspomnieniach opisuje siebie w tym czasie jako taką agresywną, kłótliwą, ale też samotną. Po prostu czuła się samotna. Podobno wtedy Brit była konfliktowa i wiele osób bało się nawet do niej podejść. Czas obu ciąż musiał być dla niej trudny ze względu na zmiany, jakie zachodziły w jej organizmie. Po urodzeniu drugiego dziecka Britney słusznie zauważyła, że niemal przez 2 lata była w ciąży.
Przypomnę, że pierwsze dziecko urodziło się 14 września 2005 roku, a drugie 12 września 2006 roku. Piosenkarka podejrzewa, że miała wtedy depresję poporodową, szczególnie właśnie po urodzeniu tego drugiego dziecka. W tym okresie Spears prawie zawiesiła swoją karierę. Nie pozwalały jej na to warunki fizyczne, tak? Znacznie przytyła, musiała karmić dzieci. Poza tym chciała poświęcić się rodzinie. Jednak paparazzi nie dawali jej spokoju. Prasa kreowała jej wizerunek na matkę, która nie radzi sobie z dziećmi. W swojej biografii Spears opisuje słynne wydarzenie, kiedy to jej starszy syn omal nie wypadł jej z rąk. Media przedstawiły piosenkarkę jako złą matkę, która nosi dziecko w butach na obcasach. Natomiast Spears opowiedziała swoją wersję. Piosenkarka, przepychając się przez tłum dziennikarzy, złamała obcas, co spowodowało potknięcie się wraz z dzieckiem na ręku. Kiedy na świat przychodziły dzieci Kevina i Britney, jej mąż rozpoczął karierę muzyczną. Chciał zostać raperem. Pomimo tego, że piosenkarka wraz z mężem tworzyła dom, to zauważyła, że Kevin się od niej oddala. Nie chciał się z nią widzieć, nie wpuszczał jej na plan teledysku. Britney twierdziła, że Kevin wpadł w taki wir popularności. 2 miesiące po narodzinach drugiego syna, Britney za namową prawników złożyła pozew o rozwód. Wiedziała, że jej mąż też chce to zrobić. Prawnicy powiedzieli jej coś w tym stylu, że jeżeli ona tego nie zrobi, to Kevin jako pierwszy złoży ten pozew, a tego lepiej to będzie wyglądało, jeżeli jakby to ona rozpocznie tą sprawę rozwodową. Britney chciała, aby opieka nad dziećmi była podzielona porówno, jednak jej mąż zażądał wyłącznej opieki rodzicielskiej dla siebie. Nie był to jedyny problem piosenkarki. Był to czas, gdzie medialny wizerunek Britney chylił się ku upadkowi. Była pretensjonalną kobietą, która postanowiła się rozwieść z mężem i ojcem jej dzieci. Poza tym zaczęła imprezować z Paris Hilton i Lindsay Lohan. Na rynek weszła jej piosenka Give Me More, nieco klubowa, bardzo fajna, niestety z fatalnym teledyskiem, gdzie Britney wygląda bardzo źle. Spears była wtedy prawdziwą ofiarą mediów. Nie radziła sobie ze sobą i po latach przyznaje, że zachowywała się dziwnie. Natomiast same imprezy ze skandalistkami Hollywood, przynajmniej w jej wspomnieniach, były tylko zwykłym imprezowaniem bez narkotyków. Britney znowu nie dostała pomocy od najbliższych. Po jednej z imprez jej matka zabroniła jej imprezować. Przypomnę, że Britney już miała wtedy 20 lat, więc myślę, że takie upomnienia ze strony jej matki były trochę nie na miejscu. Dalej już było tylko gorzej. Jej mąż w trakcie rozwodu zabrał dzieci do siebie, jednak nie wywiązał się z takiej nieformalnej umowy pomiędzy właśnie nim a Britney i nie chciał oddać dzieci. Starszy z synów miał wtedy 17 miesięcy, a młodszy miał tylko 5 miesięcy. Spears nie mogła się z tym pogodzić i myślę, że raczej nikt nie będzie z tym polemizować. Myślę, że oddzielenie matki od tak małych dzieci jest na pewno bardzo tragiczne, nie tylko dla kobiety, ale też dla samych dzieci. Kevin nie chciał jej dopuścić do dzieci nawet w jego domu. Zrozpaczona piosenkarka postanowiła zgolić włosy. Był to taki akt desperacji. Starsze pokolenia pewnie pamiętają mnóstwo zdjęć z gazet, gdzie Britney goli głowę. Te zdjęcia były przerażające. Co więcej, sama piosenkarka twierdzi, że wyglądała wtedy tak okropnie, że nawet jej matka nie chciała z nią rozmawiać. Wszyscy się jej bali i jakiś czas później doszło do drugiej próby zobaczenia dzieci. Tym razem Spears zabrała ze sobą kuzynkę, która miała być mediatorem pomiędzy Britney a jej mężem. I tak samo nie udało się znowu zobaczyć synów. Kiedy obie kobiety siedziały w samochodzie i zastanawiały się, co dalej, dziennikarze napierali na ich samochód i prosili, by Britney odpowiedziała na kilka pytań, między innymi jak się czuje. Ta się oczywiście nie zgodziła i w końcu w napadzie złości wyjęła zielony parasol i uderzyła w samochód dziennikarza. Jeden z napierających paparazzi twierdził, że Britney miała wtedy zły czas, natomiast dla jego wydawnictwa był to korzystny okres, bo zdobyli dużo pieniędzy. Podobno w tym czasie jedno zdjęcie Britney było warte około $1 miliona. Wydawało się, że piosenkarka odkuła
kupi się dobrym performancem na gali MTV w 2007 roku. Jednak Britney była wtedy w złej formie psychicznej i fizycznej. Niestety występ nie należał do udanych, była bardzo krytykowana głównie za brzydką figurę. Podczas gali Britney spotkała za kulisami Justina, który był wtedy bardzo popularny. Nagrywał m.in. z Timberlandem, z Nelly Furtado. W jego teledysku wystąpiła Scarlett Johansson. Po spotkaniu Justina dostała ataku paniki. W związku z tym, że Britney była w bardzo złej formie psychicznej, poszła na odwyk. Jednak mogła widywać swoje dzieci. W styczniu 2008 roku wydarzyła się kolejna przykra rzecz. Britney bała się rozstania z chłopcami. Nie chciała oddać młodszego synka. Interweniowali ochroniarze, a dokładnie to piosenkarka zamknęła się ze swoim młodszym synem w toalecie. No i właśnie tutaj interweniowała ochrona. Dziecko zostało jej wyrwane. Po tym wydarzeniu piosenkarka trafiła do szpitala, związana w kaftan bezpieczeństwa. W tym czasie Britney zażywała spore ilości Adderallu, jest to taki lek na ADHD. Opisywała siebie jako agresywną, ale też tracącą kontakt z rzeczywistością. Miała świadomość, że traci kontrolę nad sobą i wiedziała, że ma jakieś zaburzenia nastroju. Pomiędzy Spears a jednym z fotografów, był to paparazzi, wywiązał się romans. Jednak nie trwał on długo, ponieważ w wyniku zaplanowanej intrygi przez jej rodziców została umieszczona w kurateli. Warto powiedzieć, że fotograf był żonaty, o czym Britney nie wiedziała. Mniej więcej tak samo jak w przypadku Kevina. Spears nie była świadoma, że jej chłopak ma dzieci i żonę. Na czym polegała intryga jej rodziców? Britney została ściągnięta na teren swojej posiadłości. Jej matka twierdziła, że szukają policja. Piosenkarka się przejęła, stawiła się pod swoim domem. Okazało się, że tam czeka na nią, jak określiła, 20-osobowy oddział SWAT. W tym momencie piosenkarka miała zostać doprowadzona do kurateli. Britney wiedziała, że nie uniknie tego rozwiązania, jednak błagała, aby nie był to jej ojciec. Chciała powierzyć tę sprawę profesjonaliście. Prawnik, który początkowo miał reprezentować piosenkarkę w sądzie, twierdził, że Britney jest absolutnie świadoma swoich czynów, tego co mówi, że jest poczytalna i może decydować sama o sobie, więc może też wybrać sobie osobę, która będzie sprawowała nad nią opiekę. Artystka została poddana testom psychologicznym, jednak podczas jednej z rozpraw ten potencjalny obrońca Britney poprosił o dokumentację medyczną piosenkarki, jednak sędzia mu odmówił. Wspomniał tylko, że Britney jest niepoczytalna. Prawnik, który początkowo miał się zajmować sprawą Britney, odmówił dalszej współpracy. Britney uważała, że do kurateli przyczyniła się niejaka Louise Taylor wraz z Robin Greenhill. Obie kobiety zaprzyjaźniły się z jej ojcem. Louise założyła firmę i chciała ją promować nazwiskiem piosenkarki. Jak później się okazało, ojciec Britney był zadłużony u Louise na $40,000. W ogóle wcześniej, w latach 90. rodzice Britney mieli też bardzo duże długi, mniej więcej na podobną kwotę. Podczas procesu przeciwko ojcu Britney w 2002 roku okazało się, że Jamie'ego i Louise łączył romans. Britney była bardzo rozgoryczona tym, że trafiła pod nadzór, a opiekunem jest jej ojciec. Miała żal do rodziców za to, co jej zrobili. Nie rozumiała także ich zachowania. Jej matka poprawiła wtedy swój wizerunek i zaczęła pojawiać się w telewizji. Napisała też książkę o swojej córce. Wraz z młodszą córką, Jamie Lynn, występowała w różnych programach. Natomiast ojciec przejął kontrolę nad życiem córki. To on ostatecznie decydował, z kim się spotyka i na co wydaje pieniądze. Sama Britney zadawała sobie pytanie, dlaczego jest ubezwłasnowolniona. Nikogo nie zabiła, nie brała narkotyków, potrafiła nadal zarządzać swoimi finansami. Dlaczego opiekunem jest jej ojciec, który był bankrutem i alkoholikiem? Życie Britney pod kuratelą było bardzo trudne. Ciągle była lustrowana i ograniczana. Kiedy chciała się z kimś spotkać, musiała mieć na to zgodę. Przed spotkaniem dane miejsce tego spotkania było sprawdzane pod kątem obecności narkotyków i alkoholu. Britney długo nie mogła mieć własnego telefonu. Podejmowała próby przemycenia własnego telefonu, jednak ojciec ją przyłapywał. Kiedy już mogła korzystać z telefonu, to firma ochroniarska Black Box, która pracowała dla jej ojca, zainstalowała podsłuch i aplikacje śledzące na jej telefonie.
Ta sama firma była odpowiedzialna za zamontowanie podsłuchu w domu Britney. Pluskwy były umieszczone m.in. w sypialni Britney. Sama firma Black Box była prowadzona przez znajomego Jamie'ego Spearsa. Za ochronę Britney zgarnęła około $6 milionów. W tym samym czasie Britney dużo pracowała, wydała płytę Blackout, koncertowała oraz zdobyła około 20 nagród. Zarobiła grubo ponad $100 milionów. I teraz możemy sobie zadać pytanie, czy taka osoba rzeczywiście powinna być pod kuratelą. Britney była jak robot. Wstawała rano i wykonywała polecenia. Brała leki. Powoli udało się jej ułożyć życie prywatne. Związała się z Jasonem Trevickiem, agentem. Związek trwał 3 lata. W 2012 roku Spears zaczęła występować w X Factor, jednak nie odnajdywała się w tym programie. Była w takim stanie psychicznym, że nie potrafiła się śmiać do kamery i przyjmować różne role. Bardzo bała się oceny innych. Wszystko nakręcał jej ojciec, który wytykał jej, że jest gruba i zabraniał jej jeść desery. Nie było mowy o odstępstwach od diety. Britney nie zdołała namówić swoich ochroniarzy do przemycenia jej czegoś niezdrowego. Tak samo było z ciuchami. Spears opisuje sytuację, gdzie po koncercie chciała postawić piwo swoim współpracownikom. Nie mogła zapłacić rachunku, ponieważ nie miała tyle na koncie w ramach kieszonkowego. Czyli osoba, która zarabiała miliony, ciężko pracowała, nie miała tyle pieniędzy, aby zafundować piwo osobom ze swojej ekipy. W tym czasie Britney koncertowała, sprzedała mnóstwo biletów na koncerty. Piosenkarka prowadziła intensywne tournée w Las Vegas, wcześniej w Europie. Według relacji Britney firma Louis była powiązana z firmą ochroniarską, która strzegła piosenkarki. Podobno firma miała na podsłuchu jej rozmowy z chłopakiem, adwokatem oraz lekarzami. Ingerencja w życie Britney sięgała nawet decyzji o zajściu w ciążę. W 2014 roku Britney postanowiła zwrócić się do sądu o zniesienie kurateli. Jednak w jej odczuciu była zignorowana przez sędziego. Za argumenty do odsunięcia ojca od opieki nad nią posłużyły alkoholizm i nieprzewidywalność Jamie'ego Spearsa. W 2022 roku okazało się, że Jamie rzeczywiście nadużywał alkoholu podczas pełnienia opieki nad Britney i był bardzo apodyktyczny wobec współpracowników piosenkarki. Jej ojciec miał bardzo duże zyski z pełnionej przez siebie funkcji, czasem nawet wyższe niż sama Britney. W tym czasie Britney wykonywała swoją pracę, jednak nikt nie liczył się z jej zdaniem. Nie miała wpływu na to, jak będzie wyglądać jej trasa koncertowa oraz jakie będą aranżacje jej utworów. Była bardzo sfrustrowana i wściekła z tego powodu. Britney miała zabierany czas wolny, który zazwyczaj był jej przyznawany. Skrócono jej wakacje z dziećmi i to był punkt zapalny do kolejnego konfliktu z ojcem i do kolejnej upokarzającej sytuacji w jej życiu. Po trasie koncertowej po Europie ojciec zaplanował dla niej występy w Las Vegas. Podczas prób Britney powiedziała, że nie zgadza się na pewne ruchy sceniczne, po czym cała ekipa zamknęła się osobno na 45 minut. Później wszyscy byli wobec niej zdystansowani. Po tej sytuacji lekarz zarzucił Britney, że nadużywa energetyków. Wcześniej też je piła, jednak nikt nie miał z tego powodu do niej pretensji. Zarzucono jej, że jest nerwowa i nie bierze leków, co było nieprawdą, bo od 8 lat miała taką samą panią od podawania leków. W wyniku częstego spożywania tych energetyków Britney została sprowadzona na odwyk lub, jak zostało to nazwane w niektórych dokumentach, rehabilitację. Jak to wszystko wyglądało? We wspomnieniach piosenkarki Britney bardzo mało się ruszała, nie z własnej woli. Podczas pobytu na terapii bardzo przytyła z tego powodu. Podawano jej lid, natomiast odradzono Prozac. Piosenkarka czuła, że policie ma spowolnione reakcje. Rodzina jej nie odwiedzała, była sama. Raz w tygodniu mogła widzieć się z synami, jednak towarzyszył im jej ojciec. Spotkania odbywały się, jeżeli Britney zrealizowała wszystkie wyznaczone zadania na dany tydzień. Pod koniec terapii jedna z pielęgniarek pokazała Britney filmik z napisami Free Britney. Między innymi dzięki temu piosenkarka odzyskała poczucie sprawczości i postanowiła walczyć o swoje prawa. 22 czerwca 2001 roku Britney zadzwoniła na numer alarmowy, aby opowiedzieć o nadużyciach wyrządzonych jej wobec. 22 czerwca 2021 roku Britney zadzwoniła na numer alarmowy, aby opowiedzieć o nadużyciach, do których dopuścił się jej ojciec wobec niej w czasie kurateli.
Po czasie zaczęła się batalia sądowa przeciwko ojcu. Na życzenie Britney rozprawa miała jawny charakter. Jak przyznaje Spears, po raz pierwszy od 13 lat mogła publicznie powiedzieć, co myśli i czuje. Na następnej rozprawie sądowej Britney miała już nowego adwokata. Był to prawnik z polecenia. Nazywa się Matthew Rosengart. Współpracował z wieloma gwiazdami Hollywood. Dzięki staraniom Matthew ojciec Britney został zawieszony w funkcji kuratora swojej córki, natomiast kilka tygodni później Britney została zwolniona z kurateli. Jak wspomina piosenkarka, towarzyszyło jej wtedy wiele uczuć, bo czuła się wolna, jednak mimo wszystko pozwalała sobie na popełnianie głupstw, tak jak każdy. Od zakończenia kurateli udało się jej zrealizować wiele projektów, z których jest zadowolona, jednak jej życie nadal wzbudza kontrowersje. Przede wszystkim jej specyficzne wpisy na Instagramie. Jej związek z Samem też był bardzo tajemniczy. Kobieta związała się z młodszym od niej tancerzem. Byli małżeństwem przez ponad rok. To Sam jako pierwszy złożył papiery rozwodowe. Co ciekawe, będzie się też upominał o alimenty. Kontrowersje budzą jej relacje z byłym mężem i synami, którzy ograniczyli z nią kontakt. Od czasu do czasu w mediach pojawiają się plotki o skandalach z jej udziałem. Myślę, że na podstawie tej historii każdy powinien jakby ocenić, czy Britney rzeczywiście dostała właściwą pomoc, czy ta pomoc była jej udzielona w należyty sposób, rzeczywiście w taki, żeby jej jako osobie tutaj pomóc w trudnej sytuacji. I myślę, że analizując tą historię, widać, że niestety Britney do najbliższych osób była no, trochę taką osobą, która może im dać dość wysoki standard życia, na której niestety można zarobić. Myślę, że bardzo przykre jest to, że piosenkarka w swoim życiu spotkała wiele osób, które ją wykorzystały i nie miały wobec niej dobrych intencji. Niestety, analizując jej historię, nagrywając ten odcinek, uważam, że jest to bardzo smutna historia, ale mam nadzieję, że Britney wyjdzie z tego i że uda się jeszcze naprawić swoje życie i że czeka ją tak naprawdę pasmo sukcesów.